Cześć, dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak wygląda lot do Tajlandii, do Bangkoku. Startujemy w Warszawie, mamy przesiadkę w Helsinkach, lecimy z trójką małych dzieci z bagażem podręcznym. Zobaczcie całą trasę, noclegi, transfery, wszystko. Różne porady, jak internet, jakie aplikacje. To wszystko, z tego filmu dowiesz się takich rzeczy, także mam nadzieję, że pomoże Ci to trochę, jeżeli planujesz wycieczkę właśnie do Bangkoku, a boisz się lotu. Zapraszam na odcinek. Udało się, słuchajcie, znaleźć miejsce. To jest taki wielki parking. I z tym zawsze lepiej wcześniej z parkingiem, bo też mieliśmy doświadczenie, że później w Berlinie tak było, że na ostatnią chwilę i dodatkowe jakieś były dodatkowe przygody i dodatkowy stres, więc to jest ważne, żeby na spokojnie sobie zostawić to auto i jeszcze obliczyć tak, żeby mieć czas na transfer i później na lotnisko. Ja sobie tak rozpisałem całą naszą podróż, od której, gdzie, bo mamy loty z przesiadkami, więc rozpisałem sobie, żeby to wbić sobie w pamięć. Dobra, auto zamknięte, wszystko zabrane, mam nadzieję, paszporty są, to też ważne. Idziemy na transport z naszą ekipą, spakowaliśmy się w 3 plecaki. Bawiliśmy się wczoraj, jak przyszedł e-mail i fajny nowy jakby rodzaj odprawy, że robi się też zdjęcie paszportu i tam już uzupełnia wszystkie dane, więc jakoś tak sprawnie. Wracamy. No, może się uda zmieścić. Może z panią dzieci, niech dzieci, a my może siądziemy z przodu. Idziemy, jesteśmy na lotnisku. Która godzina? 11:50. Już cieplutko. Patrzymy, gdzie jest odlot. Dzisiaj Helsinki 13:05. Lot AY 11:44. Check-in 121, 123. B, terminal B. O, Finnair 121, 123. O, pokazaliśmy tylko nasze paszporty, ale fajnie, bo nie ma w ogóle kolejek. No idziemy teraz na kontrolę. Zobaczymy, co tam można kontrolować. Ale powiem, że się cieszę z tych plecaków, które mamy, bo one akurat się mieszczą w tych rozmiarach. A jak właśnie mamy taki miękki bagaż, to i tak tego zazwyczaj nikt nie sprawdza wymiarów, tak jak lecimy z walizką tą sztywną. Helsinki. Brama Gate 28, 13:05. A jest godzina 12:09, już jesteśmy po kontroli i możemy iść do gate'u. Zobaczcie, jaka syrenka tu stoi. Ale czad. Jakby ktoś chciał kupić euro, to jest po 3,46, a sprzedają. Skup jest po 3,46, a sprzedaż po 5,14. No niezły kurs, taka różnica, więc na pewno z walutą trzeba sobie ogarnąć temat wcześniej, przed lotniskiem. Jest nawet tabliczka, słuchajcie, znamionowa, 76 rok. Kilka samochodów małolitrażowych. R20. Tutaj stoi nasz samolot. No, słuchajcie, kart pokładowych nie trzeba właśnie drukować. Najlepiej ja sobie wybieram tą opcję do tego Apple portfela, Apple Wallet i wtedy mam, albo można sobie zdjęcie, albo PDF-y trzymać i wtedy najwygodniej, bo telefonu zazwyczaj pilnujemy i go nie zgubimy, a jak się wydrukuje, to później jest szukanie, gdzie te papiery, tu paszporty, tu coś tam. I jakoś wygodniej jest mi w telefonie. Po prostu można ewentualnie skopiować, żeby miały 2 osoby na telefonie te karty i można przechodzić śmiało. Nie wiem, jak to się stało, ale udało nam się odprawić jako pierwsi. No jak ten pierwszy samolot wygląda. No. Tutaj. Mamy 14 A, B, C, D. Jest samolot. Jest 14. Patrzcie. No, ja mam 2 metry i
sporo. Miejsca jest okej. Pewno więcej niż w Ryanairach i Wizarach. Let our crew know immediately. 13:05 i zaczynamy kołować. O, dzieciaki mają blizaki, żeby się nie zatkały Charging electronic uszy. device is also not allowed on board. The safety card in your seat pocket Może has też sobie important psiknąć do nosa information. jakimś tym, jak mam zatkane, To żeby review the safety card before gdzieś tam takeoff. nie do zatok nie We have 6 było ciśnienie emergency nie exits on tego this wału. airport. Jest fajnie, bo logujemy się do sieci tutaj i jest mapka na przykład, gdzie jesteśmy, albo możemy zobaczyć menu, albo możemy sobie na przykład internet wykupić za 11 euro albo za 7 euro za godzinę. To ja mogę popatrzeć. Dobra, ja bierzemy wodę. Co? A ty chcesz co? Soczek? Wychodzimy do rękawu, także super. Strasznie szybko, ale to chyba przez to, że zmiana czasu, bo pokazywało 15, nie? No. Pan obok się mnie pyta, czy lądujemy, a ja nie, jeszcze nie. Zobaczymy, jak wygląda Finlandia. Exit w prawo. Jezu, zatkało mi uszy, nic nie słyszę. Przez to lądowanie. Nie miałem żadnych dropsów. Zobaczcie, jakie fajne te sporki. My teraz czekamy do Minki, a w Mominkach takie spotki będą właśnie. Wow, jak to się ma, nie pamiętam jak się nazywają, ale... Jakby wyjście exit, jutro mamy lot dopiero do Bangkoku. A dzisiaj wynajęliśmy sobie na bookingu jakiś apartament. I jest plan taki, żeby zobaczyć coś w Helsinkach, pojechać do centrum, nie? No i będziemy chyba Uberem się poruszać tutaj. Zjechaliśmy niżej. Tutaj jak nadawaliście, albo będziecie nadawać paczkę, znaczy Boże, walizkę, to tu można ją odebrać. My jeździmy tylko przynajmniej na tym razem z plecakami, więc nie musimy tu czekać na to. O, teraz widzę, że tu jest reklama. Za 4,40 euro można pociągiem pojechać. Ja patrzę adres teraz, gdzie my jesteśmy w tych Helsinkach. Sobie skopiuję i wrzucę do Ubera i zobaczymy, ile Uber, bo tu widzę, że patrz, 4,40 jest jakiś. Dla naszej piątki nie wiadomo teraz, czy dzieci. Trzeba to zaraz sprawdzić. Exit. O, tu mamy pociąg, mamy bus, a w lewo taksi, a w prawo ten. To co, idziemy zobaczyć? Zobaczyć pociąg, to może być atrakcja. Fajna w sumie. Oj, schody wielkie. Wysoki schody, to jest chyba metro na dole. Zjeżdżają, dobra. Idziemy. Mówię, takie wzięcie taksówki najprostsza rzecz, no bo wpisujemy adres, wyskakuje kwota, podjeżdża, pokazuje czas, kiedy przyjedzie, ale my lubimy zawsze coś jakimś alternatywnym transportem. Teraz zobaczymy, czy uda nam się tym pojechać do centrum. I ostatnie schody. Z tego wyszedł odcinek, jak dojechać do Helsinek. Z lotniska do centrum. Jakieś maszyny.
Tu mam gdzieś rozpiskę, co gdzie jedzie. Gdzie my jesteśmy? A7 nie ma. Nie mamy od 7. No. Ważne, trzeba mieć fizyczną kartę, bo zbliżeniowo niestety nie zapłacimy. Mamy bilety, dzieciaki za darmo. Plusy. O, mamy. Ale to w Polsce jest 15:33. Zobaczymy, za ile dojedziemy. No, jesteśmy. Coś GPS słabo działa w telefonie, bo pokazywało mi inne stacje niż na których byliśmy, jakbyśmy stali, więc nie wiem, co się stało, ale ważne, że dojechaliśmy. To jest taki ślepy dworzec, coś jak we Wrocławiu, dworzec Świebocki, pełno torów, pełno pociągów. Idziemy zobaczyć, gdzie to nasz nocleg jest. Gdzie tu jest wyjście? Tam jest taksi. Fajny dworzec tutaj. Dobra. 13 euro van. Taxi stand. Czekaj, gdzie mam tu stać? Aha, tutaj, no. Miałem problem z namierzeniem tutaj orientacji, bo żeśmy stoimy jakby z prawej strony. Jest taki taksi, postój taksi i za chwilę ma być Volkswagen Caddy po nas. Wow, wsiadamy. Nie. Jesteśmy. Szybki dojazd. Mówię, że 13,9 to 21 euro wyszedł transfer nasz. A15. A15, czy to będzie tu? Apartament 1. Jest, A15. Jest tutaj, no. Otwarte, działa. No. I teraz musimy A15 znaleźć. Ten sam kod będzie. Jest w ogóle winda taka starodawna z tym. Tak żeśmy w Stanach, w Kalifornii była. Z kratą. Ale dobra, jest na piechotę. I krzyżyk. O. Chodźcie, nie, bo tam jest winda. Zobaczymy, co my tu wynajęliśmy, bo już nie pamiętam. Coś tu światło? O, to jest łazienka? Czy to toaleta sama? Ja wezmę stąd i stąd. Aha, bo tak jest w koło. Tu? Ale jeszcze jakieś łóżko jedno jest? Jeszcze jest jakieś łóżko, czy tylko to? Aha, to jest łazienka. A tam toaleta. Aha, Łazienka i toaleta osobno. no dobra. Rozkładamy się i nie wiem, idziemy coś zjeść albo do centrum. Zobaczymy, jaki tu jest adres, nie? Słuchajcie, patrzymy, że tutaj troszeczkę inaczej wyglądał ten apartament. Szukaliśmy łóżka, to się okazuje, że w szafie jest łóżko. Ale numer. Szybka aktualizacja. Mamy 10:30 następnego dnia. Jest -6. Tak, zimniej niż w Polsce. Wczoraj już nie szliśmy nigdzie, bo był plan, że będziemy coś zwiedzać, ale okazało się, że jak dojechaliśmy, to była 18. Więc tak, zaaplikowaliśmy zainstalowaliśmy aplikację do zamówienia jedzenia, zamówiliśmy jedzenie i poszliśmy spać, a teraz udajemy się na
dworzec i chyba pojedziemy pociągiem znowu na lotnisko. Mamy 13:50 odlot. No, okazało się, że to bardzo blisko jest. Około 10 minut, bo tu już mamy ten budynek. Więc warto też bukując sobie noclegi sprawdzać adresy i nie wiem ile właśnie na piechotę albo jaka odległość. Ja w sumie jestem zadowolony, że tu żeśmy trochę zobaczyli przynajmniej Helsinek, nie? No, ale trzeba patrzeć, bo na przykład teraz jak do Stanów bukowaliśmy, to też były właśnie na czasy przesiadek, tak? Bo tutaj jest ten jeden dzień przesiadki, no to wiadomo, do ceny trzeba doliczyć nocleg, trzeba doliczyć jakiś transport, no i to, że nam ubywa 1 czy 2 dni, jeżeli mamy w dwie strony z jednodniową przesiadką. A często jest tak, czasami ja wolę właśnie zapłacić trochę więcej za bilet, ale mieć już jakby tą przesiadkę lepiej ogarniętą. Bo tak teraz kupiliśmy do Stanów, że mamy w Londynie chyba o 13:00 lądujemy, o 16:00 mamy lot do Stanów, więc jest 3 godziny spokojnie na jakby przeniesienie się na drugi terminal. No i wszystko zależy od tego też, jak dzieci znoszą podróże, ale jak się nie zacznie kiedyś, albo jak dorośli też, no bo tutaj właśnie nie ma miejsca na nerwy i różne inne rzeczy, bo to może zepsuć całą wycieczkę. No, ale warto podróżować, nasze dzieciaki uwielbiają i nie mogą się za nigdy doczekać, więc to jest super. O, i już jesteśmy przy dworcu głównym. O, zakupimy sobie jakąś bułeczkę i kawę. That's all, jest. Bardzo intuicyjny zakup biletów, bo jest ABC i napisany samolocik. Peron 18 i mamy nasz pociąg. O, tutaj gdzieś tam siadamy. No, jesteśmy Helsinki Airport, dzieci się trochę biją, ale jakoś dajemy radę. 11:47, jakoś mega szybko nam to poszło i sprawnie, aż jestem sam w szoku. Polecam jak najbardziej tą kolejkę, żeby sobie, jeżeli będziecie oczywiście mieć takie połączenie przez te Helsinki. I co tutaj mamy? Odloty. 13:50 Bangkok, Finnair, AIJ 141, check-in 200. Jest poidełko do napełnienia wody. Słuchajcie, wyczytałem, że tutaj mają najczystszą wodę w wodociągach w ogóle chyba w całym tym Europie. No i dobra, przeszliśmy kontrolę ten check-in. Fajnie nawet sprawdzali, bo jakieś takie tuby. Tak, bardzo i nie kazali nic wyciągać, to mnie Tak, zaskoczyło, z nie? Że plecaków, totalnie nic, ani właśnie kosmetyków, ani leków. Tak, także przeszliśmy na drugą stronę, teraz zawsze trzeba sprawdzić, który mamy gate, którą bramkę, bo jak lecimy poza Unię, to trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze są kolejki i kolejna kontrola paszportowa, także my idziemy na tą kontrolę paszportową. Mamy dobry czas, 1,5 godziny nam zostało, ale to 12:20, musimy żwawo, tak czy tak. No, już się nie mogę doczekać, zobaczymy jak ten samolot wygląda. A, bo jeszcze mamy jeden z filmów, jest też lot z przesiadką, leciliśmy do Miami i właśnie z Wrocławia do Warszawy. Mieliśmy przesiadkę w Warszawie. I też tam nocowaliśmy. Tak, no. I jeszcze mam jeden lot, jak wygląda do Los Angeles. Ale bez przesiadki. Ale też z dzieciakami, też w zasadzie z podręcznym bagażem, także Do Los Angeles nie było. idziemy. No, fajnie, że jest jakiś spokój, nie mamy żadnych wewnętrznych No na razie lęków, tak, nie? na razie idzie gładko, Tak. więc jesteśmy dobrej myśli. Chociaż nerwy są czasami, no to zawsze gdzieś tam Tak, jakieś się no. wkradnie, ale takie małe. Dobra. Przeszliśmy już przez bramkę sprawdzającą ostatnią, przed wejściem do samolotu. Idziemy. Jeszcze zaraz wam też powiem o jakby bukowaniu, bo jak bukowaliśmy lot, to nie wykupowaliśmy dodatkowych miejsc już sobie przydzielanych, tylko jak lecicie z dzieciakami, to zazwyczaj, znaczy zawsze w sumie, linie przydzielają koło siebie, no to byłoby trochę nie... Tak, raz żeśmy się z Omanu odprawialiśmy, ale to wtedy leciliśmy chyba jeszcze z biurem, nie? Tak. No właśnie, wtedy... Ale tak odprawiliśmy się. Tak, no. Już nie mieli możliwości dać nam widzieć. No dokładnie, więc... Ale teraz jakby po tym doświadczeniu od razu się odprawiamy
jak przyjdzie tylko link, to tutaj przy pierwszej odprawie już jakby z Warszawy do Helsinek od razu była odprawa do Bangkoku. Ogromny samolot, no. Teraz sobie ustawimy jeszcze kartę eSIM, żeby mieć internet od razu po wylądowaniu na miejscu. No a to zaraz wam opowiem. Weszliśmy. Mamy rząd 54. Zobaczymy w porównaniu z lotem, jak się lata takim większym samolotem. Ostatnim razem 2 razy leciliśmy do Stanów. A teraz jestem ciekawy, jak właśnie wygląda lot w innej sieci. Tutaj gdzieś zaraz będzie, no. Dobra, widzę, że mamy kocyk. Widzę, że mamy wodę, mineralkę, sparkling water. Mamy słuchawki, bo w locie to rozdają, chodzą i rozdają. Tutaj też jest dosyć dużo miejsca. Jest system chyba trochę nowszy. Dobra, no to zobaczymy. Jestem ciekawy. Aha, właśnie, bo miałem wam powiedzieć, od jakiegoś czasu korzystam, słuchajcie, z Airalo. I tam jakby wykupuję sobie internet, żeby mieć już, żeby nie popełnić tego błędu, jak pierwszy raz byliśmy w Los Angeles i po prostu szukałem po mieście, bo nie mieliśmy internetu i tam była lekka panika. I tu widzę, że na Tajlandię bez limitów na 15 dni jest za 19,99. Ja to sobie kupię, fajnie, że jest internet. Można, słuchajcie, na lotnisku jak kupujecie kartę SIM, to słyszałem, że też powiedzmy w tej cenie są. Można gdzieś na mieście kupić w tych sklepach 7-Eleven za $10 kartę, też bez limitu. Więc też tak można, nie? Ale ja wolę jakby sobie zainstalować, szczególnie, że podam wam kod, tutaj się gdzieś wyświetli. Jak ten kod wbijecie na pierwszy zakup sobie karty, to zrabatuje wam $3, więc będziecie mieć nie 20, tylko tam 17 chyba. Tak? 17. Nie pamiętam, czy 10 czy 15 tam to, ale w każdym razie patrzymy, że jest nieduża różnica, a wolę już mieć jakby od samego początku, żeby, nie wiem, wyjść z lotniska, czy coś tam na lotnisku ogarnąć, czy zamówić taksówkę, czy odebrać auto, czy cokolwiek, to już to można sobie zrobić wcześniej. Ważne jest też, słuchajcie, żeby sobie sprawdzić, czy wasz właśnie telefon eSIM, kartę eSIM, bo to jest taka karta wirtualna, więc trzeba zobaczyć, czy właśnie wasz model ma coś takiego. Teraz nie było takiej weryfikacji chyba w tej karcie jakby na Amerykę, a tutaj widzę, że do Tajlandii trzeba zrobić zdjęcie dowodu i twarzy. Jak wykupimy sobie, to już tam jest jakby wszystko po kolei jest opisane w telefonie. Można też sprawdzić tam też, czy twój telefon przed zakupem obsługuje ten eSIM i później się wybiera, czy mam swojej karty używać, czy z eSIM-a. Wszystko jest w ustawieniach. Tak, mamy to. Mamy widok na... No, ale widzę teraz, że rodziny niektóre zostały tak rozsadzone trochę rzędami, więc ważne jest jednak to, że jak przychodzi mail o odprawie, to żeby jak najszybciej się odprawić, póki jeszcze są miejsca i wtedy rodzinę koło siebie wrzucają. Jak są małe dziecko, to wiadomo, że usadzą przy mamie, no ale jak jest więcej tych dzieciaków, to gdzieś jednego z rodziców mogą przesadzić dalej, nie? Open flight map, 7908 km do Bangkoku. Ale tutaj zobaczyliśmy, że można jeszcze zobaczyć, co jest pod samolotem. Ciekawe, czy ta kamera będzie działała podczas lotu. Tu mamy gry. Angry Birds, to babcia lubi. Że warto się... Ja na początku miałem problem z takimi dalekimi lotami razem z Kamilą, że jednak było przyzwyczajenie, że lataliśmy tymi Ryanerami, Wizerami, czy jakimiś tam charterami z biur podróży, jak jeszcze lataliśmy z biurami. Zaraz ci zrobię. I wtedy się baliśmy jakby tego, no bo jednak jest ciasno, mało miejsca i co z dziećmi, a tutaj
I są bajki, i są gry, i są posiłki, i są różne rzeczy, więc ten czas naprawdę szybko mija, więc bardziej to gdzieś siedzi w nas jakiś taki lęk wewnętrzny, więc warto nad tym popracować i się przełamać, nie? Myślę, że ten film też Wam pomoże w tym. Jeszcze jedna ważna rzecz to psikacz. Ja miałem często zatkany nos i raz po prostu tak mi ciśnienie w zapalenie ucha przez to, więc od tego czasu właśnie pilnuję, żeby przy zmianach wysokości, jak latamy, żeby sobie psiknąć do nosa, żeby udrożnić ten nos, bo to jest ważne. Nasze dzieci na co dzień nie mają tabletów ani telefonu nie dostają, ale tutaj właśnie tym bardziej mają fajnie żyją. Są bajki, są gry. Co, kochatek? O, patrz jak można fajnie te świnki tu. O, będzie mi też miło strasznie, jak zostawisz subskrypcję. Zostawisz subskrypcję, łapkę, jakiś komentarz napiszesz, to też jest zawsze wsparcie dla kanału i jakby mobilizacja, żeby filmować kolejne loty. Po ostatnich filmach właśnie ze Stanów to dużo ludzi pisało, albo też spotykałem w różnych miejscach, że mówiliście mi, że to pomogło, jakby przełamało, polecieliście, spełniliście sobie jakieś marzenie właśnie w czasach w Stanach, więc to super sprawa. My też planujemy... Słyszę wtedy! Nie słyszysz? Nie wiem dlaczego. Mamy kolejną w koniec czerwca. Może trzeba dać głośniej. Tutaj. Teraz? Nie słyszę. A ty, Marianko, słyszysz? Tak. Aha. To nie, to musisz jednak u siebie włączyć. W czerwcu lecimy do Stanów, do Los Angeles. Tym razem wynajmujemy kampera takiego dużego, więc będę chciał pokazać, jak wyglądają takie wczasy dużym kamperem po parkach narodowych. Też to jest jakieś moje jedno z marzeń, które spełniam. Także nic Cię nie kosztuje, zostawienie suba, ja będę ogromnie wdzięczny. Też postaram się poopowiadać, jak właśnie my bukujemy bilety, jak zamawiamy, jak szukamy, bo to nie jest tak, że decydujemy się, wchodzimy i od razu kupujemy. Zazwyczaj trzeba poobserwować trochę te ceny, żeby się zorientować też, jaka jest dobra cena, czy na forach gdzieś popytać. Nie chcę tato tego. Ale ja głównie korzystam z Google Flight i tam sobie może zrobię jakiś taki film, nie wiem, napiszcie, czy by Was to interesowało, jak sobie poobserwować i jak znaleźć fajne, tanie połączenie. Co dzieciaki? Zaczynamy kołować, warto też dla dzieciaków wziąć jakieś lizaki, ja mam jakieś tam dropsy, one się często zatykają uszy przy zmianie ciśnienia, więc lubię coś tam sobie wsadzić. Thank you. Cabin crew be ready for safety demonstration. By the crew. Bend forward and downwards as low as possible. If you have a shoulder strap, sit up straight with your hands on your knees, bending your neck forward. If necessary, oxygen masks will automatically appear above your head. Remove any face covering, grab the nearest mask or the red pull flag, and pull down sharply to start the flow of oxygen. Put the mask over your nose and mouth as shown. The bag may not inflate, even though oxygen is flowing. Put your own mask on first before helping anyone. Startujemy. Lizaki. Ja nie ogląda. No, patrzymy, tutaj widać samolot. No, i jesteśmy w górze. Patrz, film samolotu. No i chowa się koło. Fajnie, można sobie sprawdzić, co będzie No, wiesz, serwowane przez cały lot. tam, wiesz,
oglądać film z cenami motocykli z Łodzi. W ogóle słuchajcie, nadczas lotu, tutaj mamy 5:43, lotu jest też Wi-Fi. Można sobie, matko, 34 stopnie, można sobie wykupić internet na cały lot. Kosztuje to 25 euro. Można na godzinę, można na 3 godziny. Także jak ktoś ma potrzebę, żeby być w necie, to można być w sieci. No ja akurat nie odpocznę trochę od internetu. Jest już obiadek i zaraz zobaczymy, co tu jest dobrego. Mamy tutaj kurczaka z ryżem. Zaraz to skosztujemy. Tu jest bułeczka, masełko. Mamy ziemniaczaną sałatkę, batonika i tutaj sztućce. Można sobie wybierać różne napoje. Ja wziąłem dzisiaj kolę, zaszalałem. Jak ktoś pije alkohol, to może być też alkohol. Ale ja uważam, że osobiście, że picie alkoholu podczas lotu jest słabe i tacy pasażerowie po spożyciu są gorsi. Kiedyś myślałem, że dzieci, trzeba gdzieś siadać daleko od dzieci, a teraz myślę, że nie fartem jest usiąść gdzieś wśród ludzi, którzy spożywają. Smaczny ten kurczak. Tego jest taka sałatka. No. Jest ok. Janek, smaczne? Jak chcesz widelca? Kolejny serwis, która jest godzina, ale niedużo minęło do obiadu, 16:20. Może 16? Tak, 16:26. Tym razem kawka wchodzi na pokład. Powiem wam, że jest 18:49. Już powoli się zaczyna chcieć spać. Tutaj dzieciaki dalej oglądają. Jakoś leci lot. Widzę, że zegarek mi pokazuje 19:59, 20, ale teraz w Bangkoku mamy pierwszą, a mamy być 5:55, czyli zostało nam 5 godzin lotu. Chyba czas się przespać chwilę. Kupiliśmy sobie takie na oczy fajne rzeczy i trzeba już spać. 5 godzin zostało. Zobaczymy, co tam na miejscu, jak to będzie wszystko wyglądało, bo musimy jeszcze wymienić pieniądze gdzieś w kantorze na dole, na lotnisku. I mamy już od razu hotel, także możemy od rana być, bo mamy to jakby dzień wcześniej wykupiony. Czyli leci nam teraz nocka, trochę żeśmy to zrobili w sumie przez pomyłkę. Później może o tym powiemy, ale może i dobrze, bo jak będziemy o 6 rano, 7 rano z takim małym snem, to będziemy pewnie przestawieni trochę przez tego tak zwanego jetlaga. Przynajmniej tak jak byliśmy w Stanach, to mieliśmy jeden dzień do tyłu, więc też dobrze sobie w ten pierwszy dzień nie planować za wiele. Potem nie wypożyczać auta i jakichś tam nie planować dużych aktywności. 3:54 według czasu Bangkoku, a 22:55 według czasu w Helsinkach, czyli tam 23 chyba w Polsce. Dobrze kojarzę, albo 21 i mamy teoretycznie takie śniadanie. Jajko. Zostało 40 minut do lądowania. Były komunikaty, żeby już się powoli ogarniać.
eSIM mi działa. Odpaliłem teraz Graba i wpisujemy adres od razu do hotelu. Zobaczymy, ile kosztuje transport. Co, Kalenko? Odprawiliśmy się przez odprawę już taką paszportową. Wbili nam fajne pieczątki. Ekipa poszła do łazienki. I tutaj zaraz właśnie za paszportami jest odbiór walizek, jeżeli budujecie. No i wszędzie są kantory, bankomaty. Ale jakby ja tutaj oglądałem filmik, gdzie któryś kolega z youtuberów pokazywał, że najlepiej wymienić na dole lotniska, gdzieś tam, gdzie jest kolejka i tam są podobno 2 czy 3 kantory z takim kursem, jaki jest w Bangkoku, czyli 34 baty, nie tak jak tutaj 31. Idziemy? No, nie mamy bagażu rejestrowanego, więc nie musimy odbierać, więc idziemy od razu do wyjścia. Tutaj wychodzimy, przyszliśmy cały czas na exit i teraz w prawo mamy kolejkę, albo transport publiczny, albo taksówki. Zjeżdżamy na dół. Zobaczymy, co tu dalej. Tu zjechaliśmy na jedynkę, publiczny transport, możemy na to zobaczyć na kolejkę. Zjedliśmy na dół, niektórzy sobie odsypiają chyba podróż. Szukamy tych kantorów. Te przekąski, tam jeszcze musieliśmy zejść takim jakby spadem tu w stronę kolejki, bo tam u góry dalej były kantory z tym samym kursem, więc może gdzieś tutaj je znajdziemy. Very rapid storage. Aha. 15 dni za 1000 batów, czyli 20. No, zaraz zobaczymy, bo tutaj jest. O, tutaj są te, na samym końcu są chyba. Tutaj są dolary 33. No, tutaj jest dużo lepszy już kurs. 33,78. No, to tutaj lepiej brać duże nominały, czyli 100 dolarówki albo 50 eurówki. Ale widzę, bo koleżanka mi podsyłała kurs sprzed kilku dni z Bangkoku, to są lepsze o kilka groszy. Tu mamy te baty, później wam pokażę, jak wyglądają na którymś odcinku, bo będzie na pewno cała seria z filmów tutaj z tej naszej podróży. Dobra, no to fajnie, to się udało, czyli ten dobry tip. Już nie pamiętam, który youtuber, może gdzieś tutaj tam robił, ale udało się trafić. O, akceptują tylko 20, 50 i setki. A my musimy teraz zobaczyć, gdzie mamy adres naszego noclegu i jak tam dojechać ewentualnie. Patrzymy, tu jesteśmy w tym Ceylon. 7. No to czekaj, City Line? Czy co? Do 90 cm dzieci nie potrzebują biletów. Niestety Janio już jest za duże. 225 batów. Dajemy. Tak, to 100 żetonów. O! I monety, ale jak nasze piątki wyglądają. Ale numer. Jak nasze 5-złotówki, ale ładne. Fajne. Kto chce monety, od razu się pytam. Bo ja zbieram. Nie. O, dobra. Jest tylko jeden jakby peron. I idziemy do tego Paja Thai. To jest sam koniec. O, przyjechał, ale pełny. Chyba, że wysiadają. Wszyscy wyszli, drzwi się zamknęły i dopiero otworzyli za chwilę. Ale śmiesznie. U nas wyta. Prosią za wyta. Wszyscy? A tu są tam dzieciaki.
Siadamy gdzieś tu. Jedziemy takim jakby nasypem. O, tylko jakie tutaj jakieś domki śmieszne. Fajnie, że to jest jedna, jakby jedziemy do ostatniej stacji, od stacji do stacji. No i tak samo później na lotnisko też jest jakby ślepe. O, tam jakieś ryby łowią. Jesteśmy chyba na 4. stacji. Next station, Brockenham Station. Już dużo ludzi weszło, to jest cały pociąg pełny. No, bardzo szybko i sprawnie tam ludzie weszli w międzyczasie. O, tu widać pociąg z zewnątrz. No, schodzimy na dół. Ciekawe, gdzie te żetony trzeba będzie oddać. Mercedes chyba 123. Czekajcie, każdy sobie patrzy. To jak robi mama. Uwaga. Wrzuca żetona i wychodzi. I teraz Helenka. Wrzuć żetona i wyjdziesz. O. Tak, musiałem zweryfikować się i tutaj 178 gramów. Mam nadzieję, że nas wezmą. Dobra, Toyota Altis po nas przyjedzie. O, także tu trzeba pamiętać, że jest ten grabczak, grabem zamawiasz. Taki... Kilka takich właśnie nazw, które warto pamiętać, nie? Że Agoda zamiast bookingu jest ponoć super, właśnie Grab to nasz Uber i jeszcze ten 12 Go do... Go, tak, bo jeszcze żeśmy kupili wczoraj bilety na Krabi, nie? Samolotowe, udało nam się po 50 euro kupić. No, można było taniej ponoć, no ale my Tak, trochę no. późno, nie? Pewnie za połowę ceny. O, pokazało pick-up point, czyli odbiór, żeby tutaj podejść, nie będzie musiał wjeżdżać. O, ale się cieszę, już chcę. Mam nadzieję, że na pewno ponagrywam tu różne targi, motoryzację, ruch uliczny. Piszcie śmiało w komentarzach, jeśli Was coś interesuje konkretnego. Zobaczcie, jak kobiety tu jeżdżą, tak jak bokiem, ale śmiesznie. Nie wszystkie, ale jest tutaj też salon Harley'a, może odwiedzimy. Dałem wiadomość w takim czymś, ale jest translator i będę za kilka minut. Tutaj jeździ w koło. Co najśmieszniejsze, pomyliły nam się daty i zamówiliśmy od wczoraj nocleg, przez to, że nie uwzględniliśmy przesunięcia czasu, myśleliśmy, że jest do tyłu, a to jest do przodu, więc normalnie musieliśmy wyjechać do którejś tam, a tak to no, pojedziemy wcześniej, no, po prostu do hotelu. No, przed chwilą Kamila tu widziała akcję, jak skuter został odepchnięty, nie? No, faktycznie Czekaj, to jest mamy. Wysłałem kierowcy zdjęcia, gdzie jesteśmy. Tu jest jakiś po prostu Armagedon. Ale tak super. Chodźcie. Siadajcie. Siadaj. No, jedziemy. Spytałem się do kolegi, czy mogę nagrywać. Jak tam? No, jesteśmy. Jesteśmy. was very congested. Zmieściliśmy się. The road was closed, so it was very congested. Aha. Autobus ma wielkie tablice rejestracyjne. Kara za jaranie 2000 batów. Nie no, tutaj jeździć skuterami, powiem wam, że na milimetry tutaj jeżdżą. O. 20 minut widziałem, że mamy do hotelu. O, tu jaka patyna na tym autobusie, otwarte okna. Takim autobusem musimy się przejechać. Bez kasków ekipa jeździ. Wyprzedzają z każdej strony. Możemy się uczyć jazdy od nich. O, tu z dzieciakiem. Shopping mall. Shopping market. Aha. A my? No,
O, wyszło 181 watów, hello. Ale zostawiłem mu 200, bo żeśmy się zapakowali w piątkę do 4-osobowej. Więc zostawiłem te paszporty, a tutaj dostaniemy jakiś soczek. Będziesz miał soczek, Janek? Ja też... Thank you. Dziękuję. No, może ci się Zimny pycha. Dostaliśmy wszystko, pokój mamy w następnym budynku. Depozyt tutaj był 2000 batów, 16 piętro. Okej. Patrzcie tu. O! Yeah. It's ready. Really cold in your room. O, It's cold, Open the yes. air, this is standby for you in the last night. Ask for Wi-Fi, na put room number. Okej. Przez numer. Wygląda. No właśnie, że przez to, żeśmy się pomylili w tym, ale mamy za to rano, tak to byśmy musieli czekać do którejś. do 16 czy O, aha. kto robi? Czekaj, dobra. Łazienka tam jest, ale tutaj już ekipa się ogarnia. Aha, i tutaj mamy drugą sypialnię dla dzieciaków. No, super. Aha, faktycznie, woda z tuk-tukiem, no. No, super, nie? Ekstra, i słoń jest. No dobra, to coś jeszcze może pogadamy, bo ja zaraz sprzęt będę tutaj rozwijał, będziemy się rozpakowywać. A muszę sobie ten selfie sticka kupić nowego, bo mi się złamał. Pierwsze wrażenia, ja mam pierwsze wrażenie Siadaj. takie, No. że ten ruch tutaj to, mimo że się o tym czyta, nie, że ruch w Bangkoku to jest jakaś dziwna historia, to jednak jak się to No. widzi na oczy własne, to człowiek mówi, co tu się dzieje. Czekaj, tu się rozbierasz? Buty ściągam, no. Muszę Nie no ściągnąć fajnie, no buty. coś innego, podoba mi się i myślę, że myślę, że za krótko żeśmy tu, No, za krótko przyjechali. dobra, I na początek, żebyś złapał no, bakcyla i... ale fajnie, Azja. My byliśmy raz w Azji, ale tylko po tej stronie jak byliśmy w tym. Czekaj, Oman jest w A nie Azji. wiem, może Turcja No w po Turcji jak azjatyckiej byliśmy w tym. stronie, no. No. Oj, ale fajnie. No i lot w sumie spokojnie, Kamila tylko nie spała jakoś. No, naoglądałam się filmów jakichś strasznych. No, i nie ale mogłam dzieciaki spać. spokojnie. Mam No. nadzieję, że tu wszystkie tipy wam daliśmy. Dobra, to Co dopiero tam początek, jakoś, więc no. to się, tipy Ważny jeszcze ten będą. internet, bo patrzyłem na te karty, no to wychodzą sporo drożej. Niby, nie? Nawet niż tutaj ten niby jest drogi, niż tam szukać gdzieś, bo to wiadomo, na początku tu każdy chce się ogarnąć. Ja już widziałam komary. Ja się tutaj Tajlandii zawsze bałam i tej dengi całej. Wiem, że tu pewnie nie tak łatwo wcale złapać, no ale już ze 3 komary widziałam, więc... Najtrudniej to było się złamać i kupić bilet. Tak, jak zwykle. I żeśmy najpierw podawali, żeśmy Tajlandii długo, z pół przecież- roku temu, nie? Tak, ale przecież o Tajlandii gadaliśmy jeszcze jak Marianka była mała, że trzeba kiedyś jechać, No, nie? tak, ale to ciągle małe dzieci, bo to coś tam, coś tam. No. Albo ja w ciąży, albo małe dzieci. Albo ja w ciąży, albo małe dzieci. No. Ale dobra, dotarliśmy i idziemy chyba się dotarliśmy, zdrzemnąć więc trochę, kolejne nie? filmy będą, na pewno jakieś targi będą wycieczki, coś tam, będziemy tam lecieć na to Krabi, bo też żeśmy kupili już, nie? Te bilety lotnicze, więc to pewnie postaram się wszystko tu filmować i tak na relacjach ze Stanów będzie się tutaj działo, także jak jesteś nowy i tutaj wpadłeś zobaczyć, to miło jak zostaniesz na dłużej. Dzieciaki się bawią. Dobra, to Dobra, kończymy, nie? idziemy, musimy odpocząć. No. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Tajlandii. Cześć! Cześć. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym i wszystkim, którzy tutaj są na tym kanale za całe wsparcie. Wielkie dzięki, bez was by tego nie było. Cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com
i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!